Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj robimy razem aplikację produktu, który się nazywa OxyQ, czyli produkt na bazie wody, który zawiera w sobie naturalne cząsteczki miedzi. Efekt końcowy to utleniana miedź. Nakładamy jak zwykle takiego rodzaju produkty za pomocą packi. Packa oczywiście musi być dobrej jakości, nie bardzo zużyta, żeby ona nie zostawiała nam rys. Nakładamy ten produkt cienką warstwą na wzór, jak zwykle się nakładają ściuki. Jak widać, ta pierwsza warstwa nam jeszcze lekko się przyświeca, ale druga warstwa to już całkowicie pokryje i tych prześwietleń już nam nie będzie widać. Ewentualnie, jeśli chcemy, żeby ta pierwsza warstwa lepiej kryła, to jest sens przed nakładaniem tej pierwszej warstwy dać jakiś lekko chropowaty grunt kwarcowy. Pierwsza warstwa musi wysnąć przynajmniej przez 1 godzinę, zanim będziemy nakładali drugą warstwę. Teraz będziemy nakładali drugą warstwę. Nakładamy w ten sam sposób, cienko, packą na wzór ściuku. Jak widzimy, już po drugiej warstwie nam nic się nie przyświeca, już wszystko pokryło. Te ewentualnie kropeczki, które zostają tutaj, to nie jest problem, to po prostu materiał się utlenie jeszcze samodzielnie bez pomocy utleniacza, więc tego po utlenieniu się materiału nie będzie widać. Teraz to musi wysnąć przynajmniej za dobę i dalej będziemy nakładali utleniacz, więc do zobaczenia. A więc tak, minęło nam już ponad dobę, ta farba już jest sucha i teraz będziemy nanosili utleniacz. Przy tej farbie, przed naniesieniem utleniacza można i szlifować, a można i nie szlifować. Osobiście ja na przykład staram się nie szlifować tej farby. Po szlifowaniu oczywiście ona będzie szybciej utleniała się, ale jeśli bez szlifowania, to ona będzie miała bardziej atrakcyjny rysunek. Dzięki temu, że nanosiliśmy tą farbę packą, packa była niezużyta, była równa, nie zostawiała rys i nanosiliśmy to na wzór ściuku, to ten rysunek też będzie taki nierównomierny i bardzo fajnie wyglądał. Więc ja na przykład nie szlifowałbym. Nanosić utleniacz można tutaj na 2 sposoby. Albo natryskiem, albo walkiem. Ja na przykład naniosę natryskiem, a później jeszcze tak rozprowadzę walkiem. Tak samo jak zwykle nanoszę butelką z pompką i najpierw zaczyna się strumień do jakiegoś pojemnika, ja na przykład do kuwety, żeby te krople nie leciały, a dalej rozprowadzę walkiem. Jeśli to posadzka, to starać się nanosić utleniacz tak, żeby nie zostawało kałuż. I teraz ten materiał musi utlenić się. Można, w zależności od tego, jakiego efektu my wymagamy, można nanieść utleniacz na 1 raz, tak jak teraz nanieśliśmy, a można za jakiś czas nanieść będzie jeszcze drugi raz utleniacz. Pokażę wszystko po drodze, jak to będzie wyglądało. Teraz czekamy, aż on się utleni. Minęło nam już około 5 godzin, trochę więcej. I co my widzimy? Ta pierwsza warstwa utleniacza już zaczęła nam działać. I jeśli komuś już pasuje taki efekt, to jak najbardziej można już jego będzie gdzieś tak za dobę zamykać impregnantem. Natomiast ja bym chciał, żeby ten efekt był bardziej zielony, bardziej taki wyrazisty, więc nałożę jeszcze 1 warstwę impregnantu. Nałożę tym razem walkiem i tak po całości i tylko nakładać trzeba nie pasami, a tak bardziej chaotycznie w różne strony. Także zaczynamy. Nanieśliśmy utleniacz jednolicie, po całości i teraz on jeszcze popracuje i jeszcze bardziej utleni i jeszcze bardziej zrobi kolor zielony. Teraz odczekamy parę godzin i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. A więc tak, już minęło nam ponad dobę. Ten utleniacz na produkcie OxyQ już nam zadziałał. Jak widać, on wygląda niejednolicie. Jeśli my chcemy, żeby ten utleniacz bardziej zrobił jednolitą, taką zieloną powierzchnię, to jednak trzeba byłoby całość przeszlifować. Natomiast według mnie ten efekt bardziej jest ciekawy, niejednolity, dlatego ja jego nie szlifowałem, a zostawiłem tak jak jest. I jeszcze ważna rzecz, dzięki temu, że nakładaliśmy tak nierównomiernie na wzór ściuku ten materiał, to ta niejednolitość też bardziej ciekawie wygląda. Jeśli bym naciągał jakoś tak równo tam, tak byle jak, to i ta jednolitość to też by jakby tak wyglądała podobnie tym ruchom, którymi by nanosił ten materiał. I teraz będę impregnował ten materiał pod takie normalne
normalne warunki. Nanoszę ten impregnant. Impregnant jeszcze trochę to ściemni. Impregnant nam jeszcze ściemnił trochę ten materiał. On oczywiście po wyschnięciu się rozjaśni, no oczywiście rozjaśni się nie do takiego stanu, który mieliśmy przed impregnacją, ale będzie dużo jaśniejszy i jednocześnie ten impregnant jeszcze wyciągnie tą zieleń i on będzie jeszcze bardziej taki wyrazisty. Więc poczekajmy, aż ten impregnant nam wyschnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dalej jeszcze zaimpregnujemy tą próbkę, żeby ten produkt nam nadawał się na stosowanie na posadzkach oraz w strefach mokrych, takich jak pod prysznicem na przykład. Więc do zobaczenia. Już mamy wyschnięty impregnant. Widać, że ten impregnant nadał tej zieleni więcej soczystości. Moim zdaniem ten efekt już dość dobrze wygląda. I teraz już w takim efekcie go można zostawić, jeśli to będzie na przykład normalnie na ścianach w pomieszczeniu mieszkalnym albo biurowym. Natomiast teraz my jeszcze zaimpregnujemy ten materiał do warunków zastosowania na posadzkach oraz w strefach mokrych, takich jak pod prysznicem. Nanosimy ten impregnant. Ten impregnant nanosimy cienką warstwą, jednolicie rozprowadzając i podczas nakładania tego impregnantu trzeba śledzić, żeby nam nie zostawały nadmiary tego materiału oraz jakieś zacieki, ponieważ po wyschnięciu te zacieki i nadmiary materiału zostaną nam grube, miękkie, nie do końca utwardzone i to po prostu zepsuje nam całą naszą pracę. Oczywiście po impregnacji ten materiał trochę ściemnił powierzchnię, ale po wyschnięciu on znowu się rozjaśni i będzie dobrze. Więc do zobaczenia po wyschnięciu tego materiału. Jak widzimy, ten drugi impregnant już też wyschnął. On wyciągnął tą zieleń. Moim zdaniem ten efekt nabrał jeszcze więcej soczystości. On jeszcze bardziej atrakcyjnie prezentuje się. Ten impregnant musi zawsze dobrze wysychać. Jeśli on dobrze nie wyschnie, to on zostanie miękki i później ta powierzchnia nie będzie taka nośna. Czas wyschnięcia tego impregnantu zwykle daje przynajmniej 1 dobę. I teraz będę nanosił lakier. Obojętnie który lakier, ten impregnant jest odporny i na lakier rozpuszczalnikowy i na lakier wodny. Zależy na które warunki lakier musi być odporny. I teraz nanoszę cienką, powtarzam zawsze podczas lakierowania. Lakierujemy zawsze cienką warstwą równomierną, ponieważ gruba warstwa zawsze zostanie miękka. Ona nigdy nie będzie twarda. Lepiej położyć kilka cienkich warstw niż jedną grubą. Przy lakierach zawsze trzeba to pamiętać. Wałek na powierzchnię powinien cisnąć tylko i wyłącznie swoją wagą, ponieważ jeśli my będziemy cisnęli na ten wałek, to on zawsze nam będzie robił bąble. I lepiej, żeby to końcowe rozprowadzanie lakieru zawsze wykonywało się wałkiem w jednym kierunku. Tak zawsze wałek zostawia mniej śladów. Na próbkach to nie ma takiego dużego znaczenia, ale na posadzkach, na dużych powierzchniach to trzeba uważać. No i tyle. On teraz wyschnie, położę drugą warstwę i już. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ta informacja, ta wiedza Państwu przyda się. Cieszę się, że Państwo oglądacie coraz więcej moich filmików. Cieszę się, że Państwo przysyłacie mnie swoje zapytanie, co by Państwo chcieli, jaki efekt ja bym jeszcze mógł Państwu pokazać. Bardzo chętnie zawsze wszystko to czytam. Będę starał się w miarę oczywiście swoich sił odpowiadać praktycznie na Państwa zapytanie. W razie czego jeszcze, jeśli Państwo macie jakieś dodatkowe pytania, to proszę kontaktować się. Dane wszystkie są w opisaniu pod tym filmikiem, więc zapraszam do polubienia tego filmu, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i będziemy wspólnie razem zawsze ruszyć do przodu. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.